Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Diablo 2 Fury Within. W poprzednim przechodziliśmy sobie poziom trzeci kanałów, a także drugi poziom kamiennego grobowca. Musieliśmy się sporo naszukać, ale się udało. Ponadto przeszliśmy do aktu drugiego, jak widzicie, paru przeciwników było, najemnika mamy nowego, niestety stracił on poziom i musimy od początku na nim pracować. Już mam sprzęt, ale jeszcze nie może go uzyskać, jednak dostaje więcej niż normalnie, ponieważ miał chyba 123 życia, już ma prawie 200 siły, 64 chyba, a dostał 4 za poziom, normalnie maksymalnie 2. Więc to o czymś musi świadczyć. Ma poziom 13. No to 3 razy tyle musi zdobyć, żeby mnie doścignąć. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Ruszamy, golemy tu są. Dobrze. Aha, weszliśmy prawdziwie. Sprawdziliśmy, co jest z drugiej strony wejście od morza do kanałów. Oraz tam był prastary tunel, albo starożytny, w zależności od tłumaczenia. O, sprawdzimy. Chociaż... nie będziemy sprawdzać. I tam może być przejście. Kolejna poszlaka to... A nie. Tu nie może być, bo nie ma innych poziomów, jest tylko poziom ostatni. Tak. Chociażby był punkt nawigacyjny, nie wiem, mi się wydaje, że jeszcze w salach umarłych. Poprzednio tak myślałem, ale trzeba do nich jakoś dojść. A tu by był chyba tylko ostatni poziom, chociaż nie ma do zdobycia kostki. To też trochę jest... O, na przykład tutaj. Drugi nie mamy punktu nawigacyjnego, ale to tak jak tam, więc no bardzo możliwe, że właśnie tu przejście się znajduje. W akcie trzecim natomiast najbardziej mi się prawdopodobne wydaje, że w Lesie Pająków, drugiej Niegrocie Pająków, a Gnieździe Arachnidów lub w Dżungli Upierzców ta bagnista dodatkowa lokacja, która ma wygląd tak jak Podziemia Upierzców. W akcie czwartym no właśnie ciężko. No tam nie ma poziomowych lokacji, więc może nie będzie. W piątym myślę i nie wiem, ale to musi być jakaś poboczna. Ciężko mi teraz określić, może jak później będziemy, okaże się to łatwiejsze. Aha, zapomniałem powiedzieć, że w poprzednim odcinku trafił nam się jeszcze Radament, który transfigurował w króla Leoryka z Diablo 1. Więc bardzo ciekawie. Dużo jest ogółem motywów w Diablo 2. Oczywiście modach z Diablo 1. Można by to ładnie spiąć i przebić Back to Hellfire pod tym względem. Oczywiście z niego też zaczerpnąć, on by był najważniejszą częścią. Ale może bali się, że to już będzie za mało Diablo 2. Diablo 2 na tym modzie. Dlatego nie dali więcej. Tak może być. Odnowienie strzał. I atakujemy. Tu już many na razie nam nie trzeba, widzicie. Ładnie idzie, ale później może być kłopot. A może to najemnik rozdaje aury? Bardzo możliwe. Wcześniej myślałem, że jakiś boss, ale tego bossa nie było. A to ma sens. Nieprofesjonalne krzątnięcie na nagraniu. To normalnie tak jak reklamowanie reklamy. No ale ruszamy. Miejmy nadzieję, że wszystkich pokonamy. Ale... O, tutaj wejście. Tu jest poziom pierwszy. Wiecie co? To mnie ogromnie zachwyca z racji, że mamy kostkę.
zadanie. Tak, daleka oaza. Później w świątyni Żmioszponów. Na razie tu nie wchodzimy, ale to mi się nie podoba, że tu jest lokacja, ponieważ ona czemuś musi służyć, a kostkę już mamy. Więc to jest bezsensowne. Po prostu bezsensowne. Chyba że tu jest wejście. No to ewentualnie wtedy, ale to też ciężko. Jednak jedyne uzasadnienie, a racjonalne takie może być. Niech najemnik sobie ich poatakuje. Chyba dźwięk był taki sam jak wypadnięcie zbroi pierścieniowej, to mnie zmyliło. Taki dwudźwięk powstał. Na razie nie zbieramy nic, wszystko mamy na jeden atak. Ale później może się on okazać za słaby. Jednak bym tego nie chciał. Ale gdyby tak się stało, to 2 żywioły byśmy musieli co najmniej uzyskać i niesamowitą szybkość ataku. Gorzej, że o tym modzie nie mogę znaleźć, o drugiej jak najbardziej wersji, ale tej nie ma. Nie wiem, czy z drugiej będą działały, ponieważ ona jest zupełnie inna. Też nie spotkałem właśnie tych kamyczków na niej. No ale zobaczę. Tutaj mamy, widzicie, przejście w tym stylu. Oczywiście szukamy punktu nawigacyjnego. No ciężko było w Diablo 1 grać bez tego punktu nawigacyjnego, ale wtedy nikt nie wiedział o tym. Bo też nie zdawał sobie z tego sprawy. Ale na pewno było ciężko. Też, że potwory się resetowały tylko na multi. A jak ktoś nie miał połączenia z internetem, był problem. Musiał kolejną postać stworzyć, a nie był taki dobry, żeby ją uzyskać i męczył się tylko. No ale wtedy to było niesamowite, ponieważ takich jak doświadczeń jak teraz nie było. Odrzucenie miał jeden z lepszych kamieni. Więc tego trzeba szukać. Maczuga za bardzo, a nie za bardzo na środek, ponieważ to się okazało ścianą zewnętrzną, którą z ochotą przejdziemy. Jakie on ma wrażenia? No nawet nie najgorsze. Tego jeszcze zaatakuje pięknie. No jak przeciwnicy będą słabi, to on się to z powodzeniem tą bronią narobi co trzeba. Miał 13, już ma 15 nagle? 2 poziomy zdobył? O, tego to nie wiedziałem, ale wydaje mi się, że się pomyliłem. Tak samo jak nie mam dowodu na... Musimy zejść niżej na to, że dostał 4 punkty. Ale może to zasada właśnie kupowania takich najemników też może być, no wiele różnych możliwości. Ale teraz trzeba atakować. Pierścień, amulet trzeba zdobywać. Niestety dziwnie działa ta transmutacja. Tylko te tak samo wyglądające, a amulety wszystkie. Może jakiś bug powstał, ja nie wiem o co tu chodzi, ale tak nie powinno być. Ponieważ to automatycznie by dyskwalifikowało normalne Diablo, chociaż tu może być tak zmienione. No ale prawie na pewno tutaj musi być tylko 3. poziom robaczego gniazda. Później odkryję co skłoniło twórców moda, żeby zachowali akurat salę umarłych, chociaż kostkę już mamy. To mnie ogromnie zastanawia, czy to ma sens.
Taki, żeby mogło się bronić wobec mojej krytyki. Idzie dobrze. A nie, to sztylet. Myślałem, że klejnot w oprawie. Ruszamy. Portale musimy odnowić, ponieważ sporo korzystaliśmy z nich na przedostatnim poziomie, dłuższym. Runka Eld. Kamienie leciały, ale runki nie pamiętam, żeby w jakimś modzie aż tak pędziły. Chociaż nie. Na medianie. Na medianie tak, ale miały inne bonusy. Więc nie taki jak tutaj. A nie, myślałem, że przejście... A tak, daleka oaza. To za kole mnie zmyliło. Myślałem, że będzie jakiś koniec drogi. Jednak fakt, że musiało być tu przejście, tak czy inaczej. Nadal punktu nawigacyjnego nie znaleźliśmy. To mnie trochę frapuje. Ale nie, tu go nie może być. Pewnie jest gdzieś tam. Albo odkryłem i zapomniałem. Jak czasami bywa. Chyba tu jest. No to już się nie będę wracał. A, i tak tu musimy przejść, żeby zobaczyć jak z tymi salami. Więc zboczę do punktu. Pewnie odkryty, zaświecony? No pewnie, że tak. A ja nawet pamiętam, że w niego wchodziłem teraz. Więc to mój błąd. Ale idziemy tutaj i trzeba zobaczyć, co oni wymyślili. Że jest to takie, wątpię, że byłoby to przypadkiem. Opatrzcie, jaki pylon dosyć ciekawy. Ładnie wyglądający. Zobaczymy. Na poziomie drugim jest punkt nawigacyjny. Tutaj jakiś boss chyba się kryje. Albo mi się wydawało. Idziemy najpierw tędy. Żeby zobaczyć, co się trafiło. Najmniej sobie ich popokonuję. O, na jeden atak ładnie. Odnowienie strzał. Wszystkie poszły. Ale jeszcze nie ma takiego problemu, żebym musiał oddawać je z zapasu. Je odnawiać, ten mój zasób. Poziom kolejny. Wracamy. Ścieki poziom pierwszy. To jest ciekawe, to jest ciekawe. No ale tu później pójdziemy, musimy zanotować. Może są dwa osobne przejścia? Już wiem o co chodzi. To jest automatyczne przejście do tamtych lokacji, ale z tym starożytnym tunelem właśnie nie wiem o co chodzi. Czy jest jedną lokacją, czy przejściem do pozostałych innych, bo tu widzimy część jest. No, ciekawa zagwozdka. Nie chcę wiedzieć od razu, tylko sam do tego dojść. Na podstawie tego, co już widziałem. Ale na razie ruszymy do dalekiej oazy i jest pewne... A, no tak. Tu nie mogło być przejścia tylko do poziomu trzeciego, ponieważ nie było zadania z nim związanego. A musieli coś zrobić, więc no dobrze, już
Ale to i tak nie wyjaśnia tego, czego chciałem się dowiedzieć. Poziom umiejętności zwiększony, że mam obrażenia niewiele większe. Czyli wbrew pozorom jest mały przyrost. Punkt nawigacyjny już na samym początku przy wejściu. To bryzgacz był? Chyba niemożliwe, chociaż taki żółty klejnot w oprawie się często nie zdarza. Ciekawe, czy są nowe złote te klejnoty w poprawie i talizmany. A może losowe? Może to są losowe legendy. Byłoby ciekawie. Wilki. Dobrze, mogą być. Jest ciekawie. Najmik jeszcze poziomu nie zdobył, dlatego też nie może założyć tej zbroi. Poziom 3 jest super. No, ciekawie jest to rozwiązane. Ale wiecie co? W akcie pierwszym też drugie poziomy nie miały zadania, więc... No więc można by było jednak to obejść. Tak, jakby chcieć. Więc mimo wszystko mógłby być trzeci poziom, na którym nic by nie było, to ewentualnie... Złota skrzynka, z której kostka by nie poleciała, o, tak? Ale zrobili w ten sposób i na razie uważam to za mądre. Ma to jakiś sens. Były dwie opcje, ale ta niewątpliwie lepsza. Chyba, tak mi się na razie wydaje. A, to nie musi być bryzgacz, tylko jakiś inny, ale wydaje mi się, że on tu już był. Ponieważ tu mamy, jak widzicie, takie bajorko jakby. I on stamtąd mógł przybiec. To latające sejmitary, a, tak mi się tylko wydawało, że zmieniają się ikony, ale no jednak tak nie było. Dobrze, a zatem, no tam dla formalności jeszcze dojdziemy do końca, żeby odkryć. Tak, no i dalej. Chyba zejście było, tak mi się wydaje. Punkt nawigacyjny na samym... Przy samym no nie jest aż tak przy samym, ale jak się idzie, to jednak blisko. ...44 mamy. Na razie nie potrzebujemy. Jest jednak zejście, ale my tu mamy samo przejście, więc wejdziemy. Czas jest dobry. Poziom 3, tu skrzynki też będą. I ciekawie będzie można coś uzyskać. O, szarańcze, dobrze, tu nie jestem barbarzyńcą na helu. Ponieważ no to było ciężkie, nadwrażliwość na magię, a fizyczne mi ciężko to pokonać, ponieważ ma niewrażliwość. I trzeba inwestować w szybkość ataków oraz obrażenia elementarne. Jak mi chyba coś leci. To jest chyba aura osłabienia. Może jest kilka tak wyglądających, ale po dźwięku kojarzę. I to by było naprawdę dobre. Może nawet znosiło niewrażliwości, na co liczę. Tutaj nic ciekawego. Przejście jest wiadomo. A tu już chyba nawet jest. Ale my sobie trochę pochodzimy, żeby odkryć wszystko. A życia mamy 490, 470. Ale możemy mieć ponad 500, 200 many. Nie sprawdzałem, czy są resety, ale obawiam się, że nie ma. Knights. Wydaje mi się, że to nie mój, ale weźmiemy dla zasady.
Harrogate to na pewno dla barbarzyńcy, chociaż tak jak mówiłem, powinno być Arreat czy Bulkados. Chociaż może Arreat przesadziłem z tym. Dobra. Trucizna, jest tu boss. A Helu na pewno będzie ciekawie, jeżeli dojdziemy do niego. Dobra. No rękawic to już nie wiem co musiało być, żebym wziął, więc zostawiam. Buty możemy. Chociaż to podstawowe. Może się coś w nich lepszego zdarzyć, ale wątpię. Bierzemy laskę królów. Wrócimy punktem nawigacyjnym, chociaż nie jest daleko. Tutaj mamy chwilę. Możemy skończyć odcinek, następny był długi. Poprzedni. No co ja mówię, widzicie? A, nie przeszliśmy jeszcze dolnej części Dalekiej Azji. No nic, przejdziemy w następnym odcinku. Na razie myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!